Co dzieje się z człowiekiem po śmierci? Całe nasze życie jesteśmy uczeni i wierzymy w wiele opcji naszego końca, ale w tym materiale pod lupę weźmiemy tylko jedną z nich. Taką, która w całości nie jest sprzeczna z logiką i obecną wiedzą. Dziś postaramy się odpowiedzieć na pytanie, czy jedną z możliwości życia po śmierci jest ostatni wieczny sen, doświadczenie, które powstaje w głowie tuż po zatrzymaniu krążenia, zanim mózg całkiem zgaśnie. Ale nie taki zwykły sen nocny, tylko byłaby to autonomiczna symulacja, obrazy, dźwięki, myśli i wspomnienia tworzone od środka, bez udziału zmysłów. Słowo wieczny rozumiemy tu jako subiektywnie bez końca, efekt rozciągnięcia czasu wewnętrznego. Dlaczego w ogóle brać to na serio? Po pierwsze, mózg w chwili śmierci nie wyłącza się wraz z nią jak żarówka, przez chwilę jeszcze pracuje. Po drugie, potrafi sam wytwarzać pełne, realistyczne sceny. Znamy to z marzeń sennych i snów świadomych. Po trzecie, czas wewnętrzny bywa inny niż zegarowy. Minuty potrafią być przeżyte jak godziny. Z tych trzech faktów powstaje rama, w której ostatni, wieczny sen jest możliwy i może być nieodróżnialny od prawdziwego życia. Brak bodźców z ciała oznacza brak rozpraszaczy i ostrzeżeń, więc nie ma co przerwać iluzji. Jeśli narracja się sklei, człowiek po prostu żyje dalej, w doświadczeniu, które od środka wygląda zwyczajnie. Dom, ludzie, codzienność, od środka jak normalne życie. Żyje wiecznie. Ludzie, zależnie od kultury, posiadanej wiedzy i wiary, wymieniają wiele odpowiedzi na pytanie, co dalej, całkowite zgaśnięcie świadomości, wieczne niebo lub piekło, powrót w nowym ciele, wylogowanie z symulacji, trwanie świadomości bez mózgu. Ostatni sen różni się od nich tym, że nie dodaje nowych bytów ani cudów. Wykorzystuje to, co już wiemy. Mózg umie generować całe światy bez wejścia zmysłowego, a poczucie czasu może się mocno rozciągać. W tym sensie to opcja w założeniu oszczędna, nie potrzebuje ingerencji z zewnątrz. Jednocześnie jest bogata w przeżycie. Może zawierać ludzi, miejsca, wybory, a nawet przyszłość, która zostaje dobudowana z pamięci i naszych doświadczeń życiowych. Warto tutaj to wyraźnie podkreślić tylko po to, by wiedzieć, że mówimy o scenariuszu, który stoi pomiędzy surową ciszą, czyli całkowitym zgaśnięciem świadomości po śmierci, a rozwiązaniami nadprzyrodzonymi, niezgodnymi z obecną wiedzą, a jedynie opierającymi się na wierze. Ostatni wieczny sen korzysta z naturalnych mechanizmów i obiecuje doświadczenie, które od środka może być tak pełne jak życie, jakie znamy. Z całego wachlarza hipotetycznych możliwości, jakie mogą spotkać nas po śmierci, dwie nie wymagają nic ponadto, co już jest na stole. Pierwsza to cisza, po prostu nic dalej się nie dzieje z nami po śmierci, oraz druga, właśnie ostatni wieczny sen, czyli że mózg tworzy dalej doświadczenie życia, wydłużając przy tym poczucie czasu w nieskończoność odczuwaną subiektywnie. W tym materiale skupienie pada na tym drugim wariancie, bo daje się go rozłożyć na czynniki, jak startuje, jak zbiera treść, jak trzyma spójność i jak radzi sobie z czasem. Najważniejsze wnioski będą przyziemne, ale mocne. Mózg oszukuje nas na naszą korzyść. Domyka luki tak sprawnie, że człowiek nawet nie zauważa, kiedy scena została dorysowana. A skoro w ostatnim śnie nie ma już sygnałów z ciała, ból, zimno, hałas, zawroty, nie ma co nas wytrącić z narracji. To sprawia, że taka symulacja może być niezachwiana. Nie pojawia się naturalny psztyczek, który zwykle budzi ze snu nocnego. W efekcie człowiek wchodzi w życie i nie ma jak zorientować się, że to tylko wytwór własnego mózgu. Zadajmy sobie teraz pytanie, co wiemy z nauki? Przedstawmy twarde dane. Możemy wyróżnić 5 kotwic, które mocno trzymają naszą hipotezę. Pierwsza, chwila pracy mózgu po zatrzymaniu krążenia. Gdy serce staje, krew przestaje zasilać neurony, ale spadek aktywności nie jest natychmiastowy. Bywa, że przez krótką chwilę widać jeszcze uporządkowane wzorce. To okno czasowe wystarcza na start narracji. Druga, zdolność do tworzenia światów od środka. Marzenia senne, sny świadome, czasem halucynacje. Wszystko to pokazuje, że mózg potrafi samodzielnie wygenerować obraz, dźwięk, smak, ból i radość. Trzecia kotwica. Plastyczny czas wewnętrzny. W snach minuty są przeżywane jak długie sceny, w silnych emocjach czas zwalnia. Subiektywne tempo to suwak, nie stała. Czwarta kotwica, pamięć i wyobraźnia jako magazyn. Twarze, język, reguły społeczne, wygląd miejsc to gotowe klocki.
Mózg łączy je zgodnie z oczekiwaniem i nawykiem, tworząc iluzję, że zawsze tak było. I ostatnia, 5. kotwica. W części obserwacji tuż po zatrzymaniu krążenia rejestrowano krótkie, zorganizowane zrywy aktywności w obszarach kojarzonych z pamięcią i marzeniami sennymi, m.in. rejony skroniowo-ciemieniowe i tzw. sieć domyślna. To fakt pomiarowy. Końcówka nie jest wyłącznie chaosem. To nie jest dowód na świadomość, ale wskazówka zgodna z hipotezą. Te 5 kotwice pozwalają złożyć model, w którym ostatni wieczny sen nie tylko startuje, lecz utrzymuje się jako spójne życie. Zatrzymajmy się tutaj na chwilę i utwórzmy model ostatniego snu. Zastanówmy się, jak to mogłoby działać. Start to zanik bodźców. Wzrok nie donosi, słuch milknie, ciało nie przysyła sygnałów. Nic nie czujemy, nic nie słyszymy, nic nie widzimy. Zostaje sama maszyna znaczenia, sieci, które przez lata łączyły obrazy, słowa i uczucia. Nauka wie, że mózg nie lubi pustki, więc wypełnia się treścią. Wypełnia tak, aby obraz był spójny, a moc obliczeniowa wystarczająca, zgodnie z zasadami, które nie stoją wbrew nauce i logice. Aby to zrobić i dać radę, postępuje według pewnych zasad. Pierwsza zasada – renderowanie pola uwagi. Mózg liczy i generuje tylko to, na co patrzy świadomość, twarz rozmówcy, dłoń na kierownicy, ścieżkę pod stopami. Tło może być tylko szkicem, dopóki uwaga tam nie sięgnie. Druga zasada – domykanie luk. Brakujące kroki są dopisywane automatycznie, tak by wszystko było oczywiste. Trzecia zasada – skrót czasu. Pomijanie nudy, powtórzeń i szczegółów daje płynną historię bez każdego między. W praktyce człowiek po prostu znajduje się w sytuacji i wie, jak do niej doszło, choć tego nikt mu nie pokazał. Symulacja nie musi zaczynać od narodzin. Może zacząć w środku biografii, a przeszłość zostaje dopisana wstecz z pamięci i schematów. Dlatego od środka czujemy, że zawsze tak było. To naturalny sposób pracy pamięci. Efekt uboczny? To wszystko wygląda i czuje się jak normalne życie. Mózg oszukuje nas wystarczająco dobrze, byśmy nie mieli powodu wątpić. A co z przerwaniem snu? Czy możemy z niego wypaść, jakby się obudzić? Przecież rozpatrujemy hipotezę snu wiecznego, ale i na to model ten ma logiczne wytłumaczenie. Hipoteza resetów, pętle. W zwykłych snach czasem przychodzi olśnienie. To tylko sen. Wtedy scena pęka. Człowiek się budzi. W ostatnim wiecznym śnie wybudzenie do realnego świata nie jest możliwe, ale rozpad sceny może się zdarzyć. Przeciążenie treści, nagły wgląd, śmierć w scenie. Jeśli mózg wciąż jeszcze działa, uruchamia nową pętlę. Z nowym otwarciem dostajemy wgrane wspomnienia do tego punktu, więc ciągłość znów jest pełna. Granicy między pętlami nie widać od środka. Co więcej, możliwy jest sen w śnie. Bohater śni, budzi się, zaczyna nowe życie, a to nadal ta sama symulacja, kolejna warstwa. Każda pętla dokłada lat do subiektywnego przeżycia, choć w biologii mijają sekundy. To tłumaczy, jak tak krótki czas pracy mózgu może dać od środka ogromną objętość życia. A ponieważ nie ma bodźców z ciała, nie ma też prostego sposobu, by się połapać i przerwać tę grę. Od środka może to sprawiać wrażenie trwania bez końca, ale czy nasz mózg dałby radę tak wydajnie pracować i generować tak hiperrealistyczny obraz, jednocześnie pilnując, abyśmy wierzyli, że to prawdziwe życie? Rozważmy więc moc obliczeniową i energetykę mózgu. Mózg ma skromny budżet energii, kilkanaście, kilkadziesiąt watów, ale wykorzystuje go sprytnie. Nie symuluje całego świata, tylko wąski strumień tego, co teraz ważne. Oszczędza. Postaci poboczne nie mają własnego życia poza naszym polem uwagi. Kiedy patrzymy, są gęste w szczegóły, kiedy odwracamy wzrok, przestają być liczone. Model nie wymaga niezależnych umysłów dla postaci. Ich zachowanie jest generowane do poziomu, którego wymaga sytuacja. Miejsca też gęstnieją na żądanie. Patrzysz na półkę, pojawiają się tytuły książek, patrzysz w okno, znikają. Do tego dochodzi kompresja czasu. Mózg skacze między węzłami historii i automatycznie wypełnia przejścia. W rezultacie subiektywnie dostajemy lata treści za ułamek kosztu. To nie jest błąd, to cecha. Tak samo działa codzienna percepcja. Różnica polega na tym, że w ostatnim śnie nikt nie zgłasza reklamacji. Brak bodźców z ciała oznacza brak sygnałów, które kazałyby szukać błędów. Iluzja jest wystarczająco dobra, by uznać ją za rzeczywistość.
No ale czemu coś takiego miałoby się w ogóle dziać? Czy ktoś lub coś nas tak zaprogramował, aby celowo zapewnić nam poczucie wiecznego życia? Dlaczego to miałoby zachodzić? Odpowiedź, jak zawsze w takich sytuacjach, jest prosta, a jednocześnie okrutna. To efekt uboczny, a nie plan jakiegoś wyższego bytu. Nie dlatego, że ktoś zaprogramował człowieka na pocieszenie. To efekt uboczny tego, jak działa mózg. Mózg jest maszyną przewidywania. Przez całe życie uczy się wzorów i na ich podstawie ciągle dopowiada to, czego nie widzi wprost. Dzięki temu świat wydaje się stabilny i zrozumiały. Gdy dopływ bodźców nagle zanika, serce staje, sygnały z oczu, uszu i ciała cichną, ten sam mechanizm nie zatrzymuje się. Po prostu przestawia się na tryb wewnętrzny. Zostają modele, wspomnienia, skojarzenia i to one zaczynają karmić świadomość. System robi to, do czego został nauczony. Generuje świat, który rozumie. To tłumaczy, dlaczego ostatni sen nie wymaga celu z góry. To po prostu wynik działania tej samej logiki, która na co dzień skleja nam świat w spójną całość. Dobrą analogią tej sytuacji jest przebywanie człowieka w komorze bezechowej, bardzo wyciszony pokój. Po kilkunastu minutach większość ludzi słyszy własną krew, szumy, niektórzy widzą delikatne obrazy przy zamkniętych oczach. Nie dlatego, że coś zewnętrznego powstało, ale dlatego, że mózg nie toleruje pustki informacyjnych. Żeby utrzymać spójny obraz świata, wypełnia luki tym, co ma pod ręką. To samo dzieje się w wielu formach izolacji sensorycznej. Gdy wejścia zmysłowe zanikają, przewidywanie przeważa nad pomiarem. Ostatni sen to ta sama zasada, tylko w wersji skrajnej i krótkiej, a od środka ciągłej, bo brak bodźców nie przerywa narracji. Dochodzi jeszcze warstwa ochronna. W sytuacjach skrajnego stresu organizm uwalnia substancje, które tłumią ból i panikę. Uwaga zawęża się do tu i teraz, czas bywa odczuwany inaczej. To nie program pocieszenia, lecz automatyczna stabilizacja. Jeśli ktoś miałby zostać przywrócony do życia po minucie czy dwóch, spokojniejszy przebieg tej chwili może paradoksalnie ułatwić powrót bez dodatkowej traumy psychicznej. Nawet jeśli do powrotu nie dojdzie, te same mechanizmy minimalizują chaos w ostatnim fragmencie działania mózgu. Zamiast ciemności pełnej przerywanych bodźców powstaje ciągła narracja, którą umysł potrafi utrzymać. Nie trzeba jednak na tym opierać modelu. Wystarczy, że w chwili odcięcia bodźców mózg nie umie siedzieć w pustce i natychmiast wypełnia ją treścią, którą ma pod ręką, pamięcią, nawykami, oczekiwaniami. Klucz jest prosty. Mózg musi być wypełniony informacją, choćby własną. Gdy brakuje danych z zewnątrz, używa pamięci, nawyków i oczekiwań, by utrzymać spójność. To, co z boku wygląda jak fikcja, od środka jest po prostu zwykłym działaniem systemu. Zamyka dziury, przewiduje następny krok, nadaje sens temu, co właśnie widzimy i myślimy. Nie potrzeba planu ani reżysera. Wystarczy, że mechanizm, który całe życie sklejał doświadczenie, uruchamia się jeszcze raz i pozbawiony rozpraszających sygnałów z ciała nie zostaje niczym przerwany. Dlatego taki sen może być przeżywany jako prawdziwe życie, a przy skrajnym rozciągnięciu czasu wewnętrznego może sprawiać wrażenie trwania bez końca. Rozważmy teraz kontrargumenty i granice modelu. Jednym z głównych i najmocniejszych kontrargumentów jest to, że zazwyczaj jest tak, że najprostsze rozwiązanie jest rozwiązaniem prawdziwym, a najprostsza odpowiedź na pytanie, co dzieje się z nami po śmierci, brzmi: nie dzieje się nic, po prostu umieramy, a nasza świadomość przepada na zawsze. Ma to tę siłę, że nie wymaga żadnych dodatkowych klocków. Ostatni wieczny sen jest bardziej złożony i ma ograniczenia takie jak czas biologiczny jest krótki i maleje z każdą sekundą niedotlenienia. Wraz z tym może spadać spójność scen. Zawartość zależy od tego, co człowiek wie. Im dalej w rzekomym czasie, tym więcej domysłów i schematów. Sprawdzenie, czy ta teoria ma prawo istnienia możliwe, jest tylko pośrednio, a i tak wzorce aktywności mózgu i relacje osób, które wróciły z nadkrawędzi, nigdy nie będą dowodem wprost. Wszystko powyższe jednak nie obala modelu, raczej wyznacza jego granice. Sens tej hipotezy jest przyziemny. Pokazać, że z całkiem zwykłych mechanizmów da się złożyć doświadczenie, które od środka jest pełne i prawdziwe. A jeśli ktoś powie, a może i tak jednak jest nic, to trzeba przyznać, że to możliwe. Tyle, że druga opcja, ostatni wieczny sen, także ma sens, całkiem mocne podłoże logiczne i naukowe
i zdecydowanie zasługuje na poważne traktowanie. Zestawmy teraz fakty z hipotezami. Jakie są fakty, co na pewno wiemy już dziś? Mózg nie gaśnie od razu po zatrzymaniu krążenia. Przez krótką chwilę utrzymuje się aktywność elektryczna. Sny i stany podobne do snów pokazują, że mózg potrafi tworzyć realistyczne sceny bez bodźców zmysłowych. Czas subiektywny potrafi się rozciągać. Krótka chwila bywa przeżywana jak długa sekwencja. W części obserwacji rejestrowano krótkie, zorganizowane zrywy aktywności obejmujące sieci kojarzone z pamięcią i przetwarzaniem obrazów wewnętrznych, np. obszary skroniowo-ciemieniowe, tak zwaną sieć domyślną. To nie dowód na świadomość, ale fakt pomiarowy. Aktywność nie jest czystym chaosem. A co już zgadza się z hipotezą? Jakie są obserwacje spójne? Pierwsza z obserwacji. Końcowe zrywy pracy mózgu. W części pomiarów tuż po zatrzymaniu krążenia notuje się krótkie, zorganizowane wzorce aktywności, a nie wyłącznie chaos. Bywają one widoczne w rejonach łączonych z pamięcią, wyobrażeniami i sklejaniem treści, czyli obszary, które na co dzień budują spójne doświadczenie. Druga z obserwacji. Senny charakter relacji po powrocie. Opisy osób, które wróciły do życia, często przypominają sny. Są płynne przeskoki między scenami, domykanie luk z poczuciem „to było oczywiste”, mało nowych, zewnętrznie weryfikowalnych faktów. Trzecia. Rozciąganie czasu w odczuciu. W snach, podczas izolacji bodźców i w skrajnych emocjach ludzie regularnie raportują, że krótka chwila była przeżyta jak długa sekwencja. I czwarta, ostatnia z obserwacji. Detale na żądanie. Z doświadczeń snu i z badań nad uwagą wynika, że szczegóły gęstnieją tam, gdzie patrzymy, a poza uwagą łatwo się rozmywają. Ten wzorzec pasuje do idei renderowania pola uwagi. A co na razie podważa tą hipotezę lub nie ma dowodów na jej występowanie? Brak solidnych serii nowych informacji. Nie ma mocnych, powtarzalnych danych, że relacje ze stanów granicznych regularnie zawierają sprawdzalne fakty, do których dana osoba nie miała dostępu, poza anegdotami o wątpliwej weryfikacji. Nie wszędzie widać porządek. W części pomiarów końcowa aktywność wygląda jak szum. Nie zawsze udaje się uchwycić czytelne wzorce integrujące treść. Poziom detalu wszędzie naraz. Nie obserwuje się, by opisy miały stały, wysoki detal w całej scenie jednocześnie. Raczej pojawia się on lokalnie wraz z uwagą, co akurat zgadza się z hipotezą. A czy są jakieś konsekwencje egzystencjalne? W tym ujęciu ja to proces, łączenie doznań, wspomnień i oczekiwań w jedną opowieść. Jeśli ten proces rusza jeszcze raz, powstaje ciąg dalszy, ostatni sen. Jeśli nie, zostaje cisza. Oba wyniki łączy to, co najważniejsze. Materiał pochodzi z naszego życia. To, co wkłada się do głowy każdego dnia, język, obrazy, nawyki myślenia, sposób traktowania ludzi, staje się tworzywem doświadczenia. Jeśli ostatni sen istnieje, będzie nim nasączony. Jeśli nie, nic już nie zostanie, co mogłoby to zmienić. W praktyce daje to prostą wskazówkę. Dbać o klarowność umysłu i jakość treści, które go tworzą. Nie dlatego, że to zapewni piękny sen, lecz dlatego, że to jedyny pewny wpływ, jaki człowiek ma, tu i teraz, na pracę i wydajność mózgu. A zarazem to myśl, która sama w sobie uspokaja. Niezależnie od końca, to, co najcenniejsze, i tak rozgrywa się w sposobie, w jaki dziś budujemy swój wewnętrzny świat. Czas na wnioski końcowe. Po powyższej analizie pozostają dwie trzeźwe i logiczne możliwości: cisza albo ostatni wieczny sen. Druga także nie wymaga cudów, jest logicznie spójna i daje nam nadzieję. Nadzieję na to, że nasze życie ma jakiś cel, jakiś sens, poczucie, że nie znikniemy po śmierci w nicości. Wymaga tylko tego, co mózg i tak robi. Renderuje to, na co patrzymy, zamyka dziury i rozciąga czas tak, by historia miała sens. Bez bodźców z ciała nie ma rozpraszaczy. Trudno się połapać, że to symulacja. Pętle i sen w śnie mogą dokładać kolejne lata przeżycia, choć w biologii mijają sekundy. Czy to może trwać bez końca? Od środka może sprawiać wrażenie bez końca, bo suwak czasu wewnętrznego nie ma twardej skali. Czy tak jest na pewno? Nikt dziś tego nie wie. Wiadomo jednak, że mózg ma wszystkie składniki, by zbudować doświadczenie, które człowiek uzna za prawdziwe życie. Wieczne życie. I to już wystarczy, by tę hipotezę traktować poważnie.
Nie jako pocieszenie, ale jako logiczną możliwość wyłaniającą się z tego, jak działa nasz umysł i do czego jest zdolny.